Cześć siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś pomówimy sobie o smartfonie Huawei Mate 50 Pro. Część z Was pewnie pomyśli, że całkowicie oszalałem, ponieważ kupiłem Mate'a, a w związku z powyższym większość z Was zapewne zdaje sobie sprawę, że te smartfony są bez natywnie wspieranej funkcji GMS i nie mamy tutaj natywnie usług Google'a. Co za tym idzie, może się to wiązać z mniejszym lub większym problemem, ale o tym później. Zakupiłem Huawei Mate 50 Pro i jest ze mną już gdzieś w okolicach miesiąca, więc myślę, że po tych 30 dniach jestem w stanie na miarę możliwości obiektywnie coś więcej o tym smartfonie powiedzieć. Więc jak wygląda kwestia użytkowania takiego Mate'a 50 Pro z dzisiejszej perspektywy? Z dzisiejszej perspektywy powiem Wam szczerze, że wygląda bardzo dobrze. Dlatego, że szczerze powiedziawszy lukę po GMS-ie na dzień dzisiejszy łatają dwie aplikacje. Jedną z nich jest G-Space, drugą z nich jest Gbox. Jeżeli chodzi o mnie, na ten moment zostałem sobie z aplikacją G-Space. I generalnie wszystko, co tutaj nie działa natywnie poprzez sklep App Gallery od Huawei'a, mam zainstalowane przez G-Space'a i równie dobrze mi tutaj, myślę, hula. Oczywiście aplikacje odpalają się nieco dłużej, jak tutaj zdążyliście zauważyć na przykładzie YouTube Studio. Nie wszystkie odpalają się dłużej, na przykład Facebook odpala się satysfakcjonująco szybko. Czasem, kiedy odpala się od nowa, trwa to tyle, co widzicie na ekranie, natomiast w większości przypadków działa po prostu od strzała. Więc tak, zapewne wielu z Was zapyta, jak wygląda kwestia aplikacji bankowych, a ta kwestia wygląda tak, że wszystko to, co jest w App Gallery, działa bez problemu, natomiast cała reszta, której w App Gallery na ten moment nie ma, działa bez problemu, mi przynajmniej poprzez G-Space. Jak widzicie, mam tutaj PeoPay, mam tutaj Tiera, mam tutaj moje IKP, mój BIG, Santander, M-Obywatel i to bez żadnego problemu działa. Nie mam problemu z wypożyczaniem hulajnóg, nie mam problemu z płaceniem blikiem, nie mam żadnych problemów z przelewami czy też innymi rzeczami związanymi z płatnością elektroniczną. Jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe, oczywiście jak najbardziej tutaj też wszystko śmiga, akurat w moim przypadku za pośrednictwem mBanku, ale też nie ma żadnego problemu, żeby to działało za pośrednictwem na przykład Revoluta. Czy takie płatności mobilne nam działają w przypadku aplikacji bankowych, które są zainstalowane poprzez G-Space? Nie wiem, dlatego że nie próbowałem tego robić przez PKO i nie umiem Wam na ten moment na to pytanie w żaden sposób udzielić odpowiedzi. Następnie, co tutaj się rzuca w oczy, no to bardzo prosty interfejs EMUI. Jeżeli ktoś już wcześniej z EMUI miał do czynienia, to będzie się czuł jak w domu. Ja osobiście ze wszystkich znanych mi nakładek androidowych chyba tą lubię najbardziej i tutaj złego słowa o niej powiedzieć nie mogę. Jest wystarczająco konfigurowalna. W 13 doszły nam tutaj konfigurowalne, jak widzicie tutaj, kwestie folderów, mogą być większe, mniejsze, etc. Generalnie ja jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o szybkość, jeżeli chodzi o płynność, biorąc pod uwagę, że jest to jakby nie było flagowiec, no to musicie sobie zdawać sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie mamy tutaj flagowego tegorocznego procesora. Mamy tutaj zeszłorocznego flagowca Snapdragona Gen 1 Plus, czyli już tą poprawioną wersję pierwszej generacji. Jeżeli chodzi o szybkość, no jest super satysfakcjonująco. Ja tutaj nie widzę niczego, co by mi miało w jakikolwiek sposób powodować spowolnienie tego interfejsu. Generalnie jest jak najbardziej wszystko ok, płynnie, szybko. Nie ma problemu w przełączaniu się między aplikacjami. Wszystko tutaj naprawdę satysfakcjonująco daje radę. Natomiast no, musicie sobie zdawać sprawę, że nie jest to najnowszy Snapdragon, jest to Snapdragon ubiegłoroczny. Dodatkowo ktoś może powiedzieć, że to minus. Dla mnie tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, nie mamy tutaj 5G.
Z racji bana nałożonego przez USA, zapewne kto się interesuje, ten wie, smartfony od Hua póki co 5G nie mają. Czy to jest duży minus? No wiecie co, wydaje mi się, że w polskich warunkach nie, dlatego że no, my tutaj tak naprawdę takiego prawdziwego 5G jeszcze nie mamy. Co za tym idzie? No kurczę, no nie robi mi to jakiejś większej różnicy. Szczerze powiedziawszy, mamy tutaj temat taki, że 4G obsługuje nam do 150 megabitów włącznie, a powiedzcie mi tak szczerze, kto z Was potrzebuje czegoś więcej? Jeżeli chodzi o Wi-Fi, mamy tutaj Wi-Fi kategorii 6, więc jest bardzo dobrze, super to współpracuje z moimi routerami w domowym meszu od Asusa i te prędkości są naprawdę zadowalające. Co więcej, głośniki tutaj mamy stereo. Ja osobiście z tego dźwięku jestem zadowolony, natomiast absolutnie nie jest to poziom Galaxy S23 Ultra czy choćby iPhone'a 14 Pro Max. Niemniej, co rekompensuje mi brak takiego dobrego dźwięku, to na pewno jest aparat. Aparat tutaj po prostu urywa dupsko i tak szczerze powiedziawszy, gdybyście sobie go chcieli do czegokolwiek porównać na rynku na ten moment, to być może jedyna opcja, żeby go tak fajnie porównać, to Huawei P60 Pro. Jeżeli chodzi o inne smartfony, no słuchajcie, to nie jest tak, że ja po prostu sobie kupiłem ten smartfon, bo się nie znam. Ja przerobiłem dużo różnych smartfonów, dużo różnych marek i tak po prawdzie przed zakupem Mate'a 50 Pro próbowałem sobie S23 Ultra, próbowałem sobie 13 Pro Maxa, próbowałem sobie 14 Pro Maxa i szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę, że miałem te wszystkie smartfony w ręce i mogłem sobie, powiedzmy, te przynajmniej kilka godzin wytestować, uważam, że reszta nie ma póki co startu do aparatu w tym modelu. No tak jak mówię, może poza P60 Pro. Jeżeli chodzi o możliwości foto, no to wiadomo, w dzień, szczerze powiedziawszy, dobre zdjęcie jesteśmy w stanie zrobić nawet smartfonem za 1000 zł. To już nie jest w tej chwili żadna sztuka i jeżeli ktoś mówi, że potrzebuje super Uber za fajnego smartfona do robienia dziennych fot, no to trochę przerost formy nad treścią. Natomiast to, co się tutaj dzieje w nocy, to jest po prostu totalna masakra. Spójrzcie na kilka próbek zdjęć, jakie tutaj zostały zrobione w warunkach nocnych i zwróćcie uwagę zwłaszcza na to zdjęcie. Jest to stary cmentarz żydowski. Tych macew ja osobiście gołym okiem nie widziałem, a samo zdjęcie jest zrobione z zoomu 3,5-krotnego. Więc tutaj naprawdę jest to masakra. Żadnym innym smartfonem nie jestem w stanie powtórzyć tego typu efektu. Więc pod względem foto jest tutaj naprawdę power. Co więcej, mamy tutaj tak naprawdę jedynego smartfona flagowego, który, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, czy też nie, obsługuje karty pamięci. Ano tak, Huawei, zarówno Mate 50 Pro, jak i P60 Pro, jak i wszystkie poprzednie jego wariacje mają wybór. Albo sobie idziesz w Dual SIM-a, albo sobie idziesz w pojedynczego SIM-a i wrzucasz sobie kartę pamięci. Karta pamięci w standardzie huaweiowskim, jest to standard nano memory i dzięki temu mamy gwarancję, że ta pamięć zewnętrzna jest równie szybka i nie spowalnia nam działania naszego smartfona. Sam fakt, że możecie sobie tutaj rozszerzyć o dodatkową pamięć, to naprawdę robi robotę i czasami, jeżeli macie mniejsze warianty 256GB, to potrafi być game changerem. Jeżeli chodzi o aspekt wyświetlacza, no to pewnie już kto się interesował, ten wie. Mamy tutaj LTPO z miliardem kolorów, odświeżanie od 1 do 120 Hz. Jest to bardzo dobry wyświetlacz. Generalnie te kolory nie są tak przesycone jak na przykład w Oppo Find X'ach, ale nie jest źle. Z racji tego, że posiadam Oppo również jako dodatkowy smartfon, no to po przesiadce na Mate 50 Pro musiałem się troszkę do tego przyzwyczaić, ale te kolory są całkiem przyjemne i stonowane. Co się tyczy baterii, no kurczę, ja tak naprawdę w każdym smartfonie mam mniej więcej to samo odczucie. Dzień to jest max, na pewno można by tutaj pociągnąć dłużej.
Niemniej jednak ja smartfona używam bardzo dużo, bardzo często i nieraz zdarza się w każdym smartfonie, że go muszę w jakiś tam sposób sobie podczas wieczoru czy dnia doładować. Więc tutaj nie ma zaskoczenia, bateria mi trzyma tak samo dobrze jak w przypadku wcześniejszych smartfonów. Nie jest gorzej, czy jest lepiej? No może troszkę jest lepiej, ale dla mnie to jakoś super zauważalne nie jest. I generalnie na ten moment, jeżeli by chodziło o ten smartfon, mógłbym skończyć, ale Huawei to tak naprawdę nie tylko samo urządzenie. Niewiele osób mówi w swoich recenzjach o całym ekosystemie, jakim Huawei otacza swoje sprzęty. A mianowicie mamy tutaj dużo takich zaszytych bonusów, takich zaszytych jakichś smaczków, które tak naprawdę dodają dodatkowego animuszu temu sprzętowi. Mamy tutaj aplikację My Huawei, gdzie na przykład możemy sobie wejść bezpośrednio do forum Huawei, bądź podglądnąć sobie tutaj swoje sprawy. Mamy tutaj podgląd na gwarancję urządzenia, mamy tutaj też generalnie podgląd na koszt części zamiennych, gdzie możemy sobie sprawdzić, gdzie jest najbliższy serwis i od razu umówić wizytę. Mamy tutaj też pokazane różne promocje. Mamy też przede wszystkim bardzo dużą, aktywną i świetną społeczność Huawei, dzięki której ten smartfon, jak też każdy inny, nabiera dodatkowego atutu, jeżeli chodzi o chęci korzystania z tego właśnie urządzenia. Generalnie mamy tutaj możliwość zapytania o jakieś swoje bolączki, mamy możliwość zaprezentowania swoich zdjęć, obejrzenia zdjęć innych. Co jakiś czas również organizowane są różnego rodzaju konkursy i generalnie to, na jaką skalę jest to robione, nie spotkałem u żadnego innego producenta żadnych innych smartfonów, a tak jak już wspomniałem, miałem ich trochę. I bardzo fajnie było mi wrócić po dłuższej przerwie od Huawei'a właśnie do Huawei'a, żeby zobaczyć, że szczerze powiedziawszy tego mi właśnie też troszkę brakowało. Tego, że mogę się w jakiś sposób zaangażować dodatkowo w społeczność, tego, że społeczność też mi coś zwrotnie daje. Jeżeli chodzi o sklep AppGallery, również bardzo często są tutaj organizowane różnego rodzaju eventy i różnego rodzaju akcje, dzięki którym możemy sobie na przykład zgarnąć Tindera na 6 miesięcy, jakieś zniżki w sklepie, albo na późniejszym etapie, z tego co czytałem, nawet jakieś zegarki, opaski, czy słuchawki i inne rzeczy. Nie trzeba tutaj specjalnie wiele zrobić, wystarczy zainstalować proponowane aplikacje, zbierać punkty i później, jeżeli się zdąży, wymieniać na rzeczone gadżety. Oprócz tego mamy oczywiście tutaj Petal Maps. Są to mapy konkurencyjne dla map Google'a. Czy one są jakoś super w tej chwili konkurencyjne? Wydaje mi się, że na ten moment jeszcze nie. Natomiast w przeciwieństwie do tego, jak było te 2-3 lata temu, kiedy używałem Huawei P30 Pro, to dziś są już całkowicie używalne. Na ten moment sprawdzam sobie tę nawigację i jak tylko mogę, jak tylko mam okazję, to wykorzystuję ją na co dzień. I szczerze Wam powiem, jeszcze mnie na ten moment nie zawiodła. Natomiast tak, są tutaj jeszcze dość duże braki, nie ma niektórych ulic, nie ma niektórych miejsc, ale to też nie jest problem, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy tutaj jakby też użytkownikami, możemy mieć swój wkład w rozwój tych map i możemy sobie tutaj zgłaszać różne rzeczy i po wstępnej weryfikacji mamy za to wrzucane punkty, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągać dodatkowe poziomy, odblokowywać dodatkowe awatary i inne smaczki, a także być wyświetlani w rankingu całopolskim, więc możemy sobie wtedy wejść w podgląd i zobaczyć, którzy w rankingu w danym momencie jesteśmy.
Jest to kolejny smaczek, który tak naprawdę dodaje nam jakichś tam punktów do fajności samego tego urządzenia i jego ekosystemu. I cóż, na ten moment z mojej strony byłoby tyle. Jeżeli macie jakieś pytania związane z Mate'em 50 Pro o tematach, które nie zostały poruszone w tym momencie, a chcielibyście w jakiś sposób się tutaj czegoś dodatkowo dowiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach, na wszystkie chętnie odpowiem. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wideo, na przykład z tego smartfona będziecie mieli możliwość sprawdzenia i oglądania tego na bieżąco, ponieważ myślę, że przez następne 2 lata ten smartfon, będąc moim daily, będzie również tworzył treści na kanał i każdy następny materiał wideo będzie właśnie kręcony z tego oto smartfona. A z mojej strony na ten moment tyle. Jeżeli filmik się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, możecie zostawić łapkę w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, biorąc na wzgląd, że jest to jednak kanał poświęcony głównie retro, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.